Cześć, przed nami kolejny proces ostrzenia brzytwy uśmiechniętej R Saito. Dzisiaj ostrzymy na kamieniu Mikawa Nagura Mejiro. Ten kamień ma tutaj taką ciemną plamę. Nie mogę na niej ostrzyć, bo zepsuję wtedy krawędź, więc będę się starał to omijać. Mógłbym to też wydrapać jakimś śrubokrętem i zalać klejem, albo spróbować wyrównać i aż się z tego pozbędę. Ja sobie to na razie zostawiłem, bo nie tak często używam tego kamienia tak dużego, więc niezbyt mi to przeszkadza na tą chwilę. Mniejszego kamienia także Mejiro użyję do wytworzenia zawiesiny. Ten mniejszy kamień się moczył przez jakieś 10 minut. Więc zawiesina tutaj dosyć szybko powstanie. Kamień Mejiro już rozbija się do takiej drobnostki, że można na nim kończyć ostrzenie brzytwy. Niektórzy już właśnie po kamieniu Mejiro nie ostrzą dalej, niektórzy dodają jeszcze komy, niektórzy dodają jeszcze tomo, albo ostrzą na samej wodzie. Ale same drobinki z Mejiro już są bardzo drobne i po rozbiciu i na ostrzeniu na takiej zawiesinie już spokojnie powinniśmy móc się ogolić. Brzytwa profil uśmiechnięty, więc tak jak zwykle bujamy. Muszę tylko pamiętać, aby brzytwy nie ostrzyć na tym czarnym punkcie od kamienia. Tutaj już jest bardzo gładko, jeżeli chodzi o to, jak brzytwa jeździ po kamieniu. Mówię, że muszę uważać na ten punkt, ale widzicie, że brzytwa przez niego przechodzi. Nie martwimy się, brzytwa jest bujana, więc jak przechodzę, to mam część brzytwy, która przechodzi przez czarny punkt, jest uniesiona, bo wtedy ostrzę od piętki i dopiero przesuwam ją w drugą stronę. A w drugą stronę kończę ruch przed tym czarnym punktem, więc w taki sposób radzę sobie, aby go omijać. Kamień jak to Nagura, trochę porowaty, więc chłonie wodę. Trzeba go trochę podlewać w trakcie. Mejiro to już takie uczucie, jakby ostrzyć na jakimś talku. Takie drobne te cząsteczki i tak na ten sam kamień, jak używamy go jako kamienia bazowego, tak jak tutaj, to też takie uczucie bardzo, bardzo delikatnego proszku jakby zostawia. Tak jakbyśmy ostrzyli na kamieniu, a na kamieniu był właśnie bardzo drobny proszek, talk albo coś właśnie w tym stylu. Minusem właśnie ostrzenia bezpośrednio na Mikawa Nagurach jest to, że chłoną wodę i trzeba dosyć często je podlewać. Co nie jest zbyt dobre, jeżeli
Używamy zawiesiny z japońskich kamieni, bo chcemy na jednej zawiesinie pracować jak najdłużej, a za każdym takim podlaniem to będziemy się trochę tej zawiesiny pozbywać, ją rozrzedzać, co nie jest nam zbytnio do niczego potrzebne. Normalnie Mejiro to jedna z wolniejszych nagór, ale tutaj jeżeli mamy zawiesinę z Mejiro oraz kamienia bazowego, używamy także Mejiro, to działa to dosyć szybko. I zawiesina widzę, że zrobiła się taka szarawa, znaczy, że dosyć sporo już cząstek stali tam jest. Jeszcze kilka ruchów. Teraz postaram się zmyć większość zawiesiny. Brzytwy też. Jeszcze chwilę pojeżdżę na samej wodzie. I wydaje mi się, że mogę na tym zakończyć. Zobaczymy pod mikroskopem, jak to wygląda. I będziemy mogli przejść już do ostatniej Mikawashiro Nagury, Komy, ale to w następnym filmie.